Witaj! Zapraszam do obejrzenia trzeciej części montażu systemu automatycznego nawadniania trawnika. W dwóch wcześniejszych odcinkach pokazałem, jak samodzielnie zaprojektować system nawadniania, z jakich elementów się składa, jak zmontować kolektor elektrozaworowy oraz zraszacze, a także w jaki sposób wyciąć trawę i wykopać rowki. Zapraszam do obejrzenia wcześniejszych odcinków. W trzeciej części pokażę, jak przygotować, osadzić i podłączyć skrzynkę elektrozaworową oraz jak podłączyć elektrozawory. Pokażę też, jak wpiąć się w istniejące już źródło wody. Są to ważne i precyzyjne czynności, dlatego chcę, żebyś dokładnie widział, jak to się robi, żeby nie popełnić błędów i zapewnić szczelność instalacji. Jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak zbudować wiatę i podłączyć fotowoltaikę, która znajduje się za mną, to zapraszam na mój kanał. Tam znajdziesz filmy z budowy wiaty. Tymczasem zapraszam do oglądania tego i pozostałych odcinków z montażu systemu automatycznego nawadniania trawnika. Skrzynkę elektrozaworową zdecydowałem się umieścić poza trawnikiem w paście roślin. Będzie to miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie trawnika, jednak skrzynka nie będzie widoczna. Przykleję ją warstwą kamienia. Przygotowuję miejsce pod skrzynkę, usuwam kamienie i wycinam włókninę. Następnie wykopię dziurę. Skrzynka będzie nieco powyżej poziomu ziemi, żeby przy ulewnych opadach deszczu nie nalewała się do niej woda i na takiej wysokości, żeby przykryła ją warstwa kamieni. Skrzynka postawiona będzie na kracie parkingowej. Dzięki temu elektrozawory nie będą leżały bezpośrednio na ziemi. Po zakończeniu montażu zaworów można również wysypać dół skrzynki drobnymi kamykami. Przymierzam skrzynkę na kracie parkingowej, zaznaczam szerokość i nadmiar odcinam. Odcięty kawałek wykorzystam do przedłużenia kratki, żeby skrzynka stabilnie opierała się wszystkimi bokami na kracie. Kolektor elektrozaworowy, którego montaż pokazałem w poprzednim odcinku, wkładam do środka, a następnie zaznaczam miejsca, w których będą wychodziły rury. Wycinam nieco większe otwory, żeby rury z luzem wchodziły w skrzynkę. 3 otwory na dłuższym boku to wyjście na poszczególne sekcje, jeden otwór na krótszym boku to zasilanie systemu wodą z sieci. Sprawdzam, czy wszystko się zgadza. Przystępuję teraz do podłączenia wody. Aby podłączenie było estetyczne i niewidoczne, muszę rozebrać kostkę na tarasie. Rura będzie szła pod kostką. Następnie przewiercam przepust dla rury pod stopniami. Dzięki temu nie muszę rozbierać oporników schodów, co zaoszczędza wiele czasu i pracy. System zasilany będzie wodą z sieci, podłączony pod kran wyprowadzony na zewnątrz domu. Aby podłączyć wodę, wykorzystam przedłużkę pół cala, żeby odejść nieco trójnikiem od ściany, nypel pół cala do podłączenia trójnika, trójnik półcalowy, nypel redukcyjny pół cala na 3/4, zawór kulowy 3/4 cala do zamykania systemu oraz łączkę 3/4 cala do podłączenia rury PE o średnicy 25.
Zawsze stosuję zawory minimum 3/4 cala, żeby nie ograniczać przepływu wody do systemu. Złączka do podłączenia rury PE wkręcana w zawór ma dość grube ścianki, co przy gwincie półcalowym mogłoby spowodować znaczne ograniczenie przepływu. Skręcam na razie bez uszczelnienia wszystkie elementy, aby sprawdzić, jak wypadnie zawór, żeby możliwe było jego bezkolizyjne otwieranie. Zabieram się za skręcanie na gotowo. Do uszczelnienia używam paku lnianych oraz pasty. Żeby pakuły nie okręcały się przy skręcaniu, warto naciąć gwinty z łączek. Wystarczy użyć do tego piłki do metalu. Zrobienie delikatnych rowków na gwincie zapobiegnie przesuwaniu się paku podczas skręcania. Niektóre złączki i zawory mają już przygotowane w ten sposób gwinty. Nawijam ciasno pakuły na gwint zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak żeby przy wkręcaniu się nie odwijały. Smaruję pastą do gwintów i skręcam poszczególne elementy ze sobą. Pasta ułatwia skręcanie, a także ewentualny demontaż w przyszłości. Ilość paku musisz dobrać indywidualnie, tak żeby elementy ciasno skręciły się ze sobą. W większości sklepów budowlanych i hydraulicznych możesz kupić zestaw paku i smaru za kilkanaście złotych. Są mniejsze i większe zestawy wystarczające do drobnych prac hydraulicznych. Nacinam kolejny gwint, przygotowuję i skręcam kolejne elementy. W międzyczasie wykopałem rowki pod rurę zasilającą system i przełożyłem rurę przez otwór pod stopniami. Staraj się na każdym etapie zabezpieczać końce rur taśmą, żeby nie dostawał się do środka piasek lub ziemia. Czas na podłączenie rury do zamontowanego już trójnika. Jak widać, w trójnik wkręciłem też kran. Odmierzam na długość rurę. Lepiej dociąć ją 2 razy niż raz uciąć za krótką. Montuję kolanko i przymierzam jeszcze raz. Jak wszystko pasuje, to skręcam. Następnie wkręcam rurę, która pionowo pójdzie do zaworu. Odmierzam długość i obcinam. Złączkę do rury PE wkręcam w zawór. Tu też stosuję pakuły, ponieważ złączka luźno wkręca się w gwint zaworu i musiałbym użyć bardzo dużo teflonu. Pakuły lepiej się tu sprawdzą. Do oporu, ale z wyczuciem dokręcam złączkę. Mogę teraz podłączyć rurę pionową. Pamiętaj, że w tej części systemu woda będzie cały czas pod ciśnieniem. Tu najważniejsza jest dokładność i precyzja.
Rury powinny iść prostopadle, żeby nie było żadnych naprężeń. Jeżeli nie jesteś pewien połączeń, z przysypaniem poczekaj, aż uruchomisz system. Nie może być tu żadnych przecieków. Zabieram się za montaż skrzynki elektrozaworowej. W wykopane wcześniej miejsce na dno układam kratę parkingową i stawiam skrzynkę. Jest to czas, w którym trzeba ją wypoziomować. Skrzynka powinna opierać się stabilnie całą podstawą. Montuję jeden ze zraszaczy, który będzie łączył się z sekcją w okolicach skrzynki zaworowej. Żeby nie usuwać krawężnika, zrobiłem przekop pod nim. Skręcam zraszacz i układam rurę w wykopanym wcześniej rowku. Przysypuję zraszacz w zaplanowanym miejscu, żeby stał już stabilnie i się nie przestawiał. Rury połączone będą trójnikiem, który przykręcam do jednej z rur, a następnie odmierzam drugą na długość i ucinam. Jeżeli gdzieś zabrudzą mi się końce rur, to przed skręceniem czyszczę, żeby ziemia nie dostała się do złącza i do systemu. Odmierzam teraz rurę, którą sekcja podłączona będzie do skrzynki elektrozaworowej. Rurę obcinam z zapasem. Ponownie, żeby uniknąć zabrudzenia podczas przekładania pod krawężnikiem, końcówkę rury zabezpieczam. Przekładam pod krawężnikiem i skręcam z trójnikiem. Pamiętam też o kablu, który idzie od sterownika do skrzynki elektrozaworowej. Podłączenie sterownika pokażę w kolejnym odcinku. Mogę teraz zamontować kolektor elektrozaworowy. Układam go na wypoziomowanej już kracie. Stawiam skrzynkę, żeby pasowała na wycięte otwory. I docinam na długość rury poszczególnych sekcji i zasilania wody. Skręcam dokładnie wszystkie rury i ustawiam skrzynkę. Tak wygląda podłączony kolektor elektrozaworowy. W tym momencie przed przysypaniem ziemią można zrobić próbę szczelności. Przysypałem skrzynkę, uważając, żeby partiami ubijać ziemię pod rurami i nad nimi, żeby kolektor zaworowy nie prężył się podczas ubijania miękkiej ziemi. Przystępuję do podłączenia elektrozaworów. Zdejmuję izolację z kabla. Ilość żył przewodu musi być minimum o 1 więcej niż ilość wszystkich elektrozaworów. Jeżeli mamy 3 elektrozawory, to ilość żył to minimum 4. Każdy elektrozawór ma 2 przewody. Jeden jest wspólny, który łączymy z pozostałymi, drugi to sterowanie. Nie ma znaczenia, gdzie jest plus, a gdzie minus. U mnie wspólna masa podłączona będzie do białego przewodu.
Biorę po jednym przewodzie z każdego elektrozaworu, zdejmuję izolację i łączę wszystkie razem z białym. Do podłączenia wspólnej masy wykorzystam złączkę żelową. Skręcam wszystkie kable ze sobą. Wkręcam czerwoną złączkę. I zatapiam w żelu. Przewody muszą wejść do samego końca złączki. Żel zapobiegnie dostawaniu się wilgoci do złącza. Wiercę otwór w obudowie skrzynki. I przypinam opaską zaciskową. Teraz podłączenie każdej sekcji oddzielnie. Wykorzystam drugi niepodłączony wcześniej przewód od elektrozaworu i podłączę go oddzielnie z kolejnymi żyłami kabla od sterownika. Tu również wykorzystuję złączki żelowe. W skrzynce cały czas występuje wilgoć. Odpowiednie podłączenie kabli jest gwarancją wieloletniej, bezawaryjnej eksploatacji. Przewody bez ściągania izolacji wsuwam do końca złączki oraz zaciskam szczypcami do samego końca, aż żel wyjdzie przez otwory. Podłączam tak każdy elektrozawór z osobnym przewodem od sterownika. Wiercę kolejny otwór i przypinam opaską. Na tym zakończoną mamy skrzynkę elektrozaworową. Po ułożeniu włókniny i zasypaniu kamieniami nie ma śladu, że znajduje się tam skrzynka. Poczeka jednak z tym do uruchomienia systemu. W kolejnym odcinku pokażę, jak podłączyć sterownik nawadniania, jak podłączyć zraszacze, ułożyć rurociągi oraz zasypać i ułożyć trawę, tak żeby po kilku tygodniach nie było śladu montażu systemu. Jeżeli film się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw je w komentarzu. Zapraszam na mój kanał, gdzie znajdziesz inne ciekawe filmy z serii Zrób to sam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.